No więc parafrazując wielkie dzieło kulturowe, do szczęścia każdej nieszczęśliwej licealistki jest potrzebny nietoperz. Nie, dobra, stop, nie, wyłączamy ten filtr ze zmierzchu, koniec, stop. Dobra, pan Anioł coś nam gadał, że ja ostatnio krzywo bardzo siedzę, więc jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać nietoperza na głowie do końca odcinka, to... O co... Nie pamiętam już, o co był ten zakład. W każdym razie w ogóle odkryłem nowy kadr i podobno tak jest bardziej profesjonalnie, ale jako, że siedzimy obok okna, to światło jest beznadziejne, ale nieważne. Kochani, tak jak obiecałem, nowy poniedziałek, nowy filmik. Udało się i w sumie ten poniedziałek mi pasuje. A więc na razie będziemy go używać. To znaczy, wiecie, wrzucać filmik w poniedziałek, bo podobno się musimy nauczyć regularności. I to jest w sumie dobre słowo. Wiecie, no, regularność, bo my sobie chcemy omówić bardzo ważną kwestię w rysunku, czyli jak mamy ćwiczyć. I ja to już wam powiedziałam milion razy, że bez ćwiczeń nigdzie nie dojdziemy. No ale wiecie, kocham ten moment i w sumie jest na ten temat bardzo dużo memów. Wiecie, jak osoba, co uczy się rysować, pyta: ej, chcę się nauczyć lepiej rysować, co muszę zrobić? I wtedy ktoś jej odpowiada: ćwiczyć. Dobra, to jest najlepsza i najgorsza rada, jaką możecie dostać i teraz czemu? Bo to jest to samo, jakby ktoś wam powiedział: ej, zrób zupę na obiad. No niby oczywista rzecz, ale załóżmy, że ja tej zupy nigdy nie robiłem. W ogóle ja jako pan demon mam zakaz wstępu do kuchni i jakbym już miał robić jakąś zupę, to pod nadzorem pana Anioła. No ale wracając. Jeśli normalny człowiek usłyszy zrób zupę, no to ma pytania. Wiecie, jaką zupę, bo jest dużo rodzajów zupy, albo na ile osób, bo to też nie jest zawsze oczywiste. No bo może goście przychodzą i mama wam tego nie powie i zrobicie zupę na 2 osoby, a tu się okazuje, że miało być na 10. Albo słuchajcie, najgorsze, jeśli na przykład przejmiecie w ogóle inicjatywę i zrobicie tę zupę, ale po swojemu, to możecie usłyszeć od kogoś: źle to robisz. No rozumiecie, do czego ja zmierzam. Więc zawsze jak dajecie komuś radę, no to jeśli nie jest faktycznie oczywista, tak serio, faktycznie oczywista, no to dajcie do niej kilka przykładów. Nie wiem, na przykład, spróbuj użyć innego ołówka. Na przykład 2B albo 4B. Jak chcecie być totalnym szefem, to możecie jeszcze tę radę rozwinąć i powiedzieć, dlaczego tak myślicie. Czyli na przykład, moim zdaniem taki ołówek pozwoli ci lepiej wydobyć głębię tego szkicu i będzie ci łatwiej uzyskać ciemniejszy kolor. No coś takiego. I dlatego ja się wam teraz postaram odpowiedzieć na pytanie, jak mam ćwiczyć / poprawić swoje umiejętności. I no to będą moje przemyślenia, dlatego jeśli chcecie coś dorzucić od siebie, to wiecie, sekcja komentarzy nie gryzie. I zacznijmy sobie od tego, że nawet jeśli każdy z nas chce doskonalić się w innym stylu lub ćwiczyć inne rzeczy, to są tak zwane podstawy i treści uniwersalne. Podstawy, czyli ja was gorąco naprawdę zachęcam, nawet jeśli chcecie rysować w stylu kreskówkowym czy manga, żeby rzucić okiem na ten cały realizm. No bo jednak te wszystkie uproszczone rzeczy czy zwierzęta, wiecie, na czymś bazują. No i nawet takie drzewo ma jakieś swoje zasady, więc jeśli faktycznie chcecie coś dobrze zrozumieć, no to spójrzcie najpierw na źródło i będzie wam potem o wiele łatwiej uprościć ten obiekt i no jeśli faktycznie ogarniecie konstrukcję, to wiecie, zrobicie to o wiele szybciej. Jakby to jest jak granie w grę na trudniejszym poziomie, ale potem jak zejdziecie na te kilka poziomów trudności niżej, to ja jestem szef, wiecie, taki high friend w Genshinie. I to była bardziej rada, więc teraz czas na konkrety. Wy jeśli chcecie ćwiczyć, to musicie zapoznać się z 2 pojęciami, wiecie, szkice i studium. Ja je wam wytłumaczę po swojemu, więc proszę mi nie rzucać definicjami z Google'a, bo to nie o to tutaj chodzi. Szkic to jest taki rysunek, którego nie dokończycie, bo to nie jest jego zamysł. Szkic zazwyczaj służy mi do tego, żeby przedstawić jakąś koncepcję i zobaczyć, czy taki zamysł mi pasuje. No i wiadomo, szkic można poprawić, delikatnie wgumkować, nanieść na niego drugi szkic. Tych szkiców tak naprawdę możecie mieć naprawdę tyle, ile chcecie. Ale kolejna ważna sprawa to to, że szkic pomaga mi w nauce konstrukcji. No bo jeśli uczymy się, wiecie, konstrukcji, to nam nie zależy na tym, żeby te nasze ćwiczenia były piękne, tylko dokładne. Jak się uczę rysować pozy na przykład, to ja chcę je skonstruować, zrobić to dokładnie, znaleźć te odległości, ale ja tego nie będę cieniował. Znaczy, mogę, ale ja się chcę skupić na tym, żeby wykonać dużo dokładnych rysunków danego elementu, co pomoże mi lepiej zrozumieć ten obiekt, który rysuję i właśnie do tego mamy szkice. Jeśli chodzi o cieniowanie, no to tutaj wkracza nam właśnie studium, czyli dokładne przestudiowanie danego elementu. No i teraz na przykład, no bo to było na zajęciach z rysunku. Bierzecie sobie jakąś rzeźbę i próbujecie ją odwzorować jak najdokładniej. Wiecie, zaczynacie od konstrukcji, a później bawicie się w cieniowanie. No, generalnie studium to super sprawa, bo może wam połączyć wszystkie elementy, które sobie ćwiczyliście, ale też pokazać, nad czym musicie przysiąść. Na przykład, mam sobie taką rzeźbę i bardzo ładnie ją skonstruowałem, w ogóle super, ale widzę, że nie bardzo wychodzi mi konstrukcja ubrania. Dlatego jak skończę to moje studium, to mogę ułożyć swój własny plan treningowy, typu o co będę ćwiczyć w następnym tygodniu.
Czy studium to muszą być tylko realistyczne rzeźby? No nie, bo wy sobie tak naprawdę możecie przestudiować dosłownie wszystko i skupiać się na innych elementach. Na przykład chcę sobie przestudiować kolory z tego obrazka, albo o styl z tej mangi, albo o światło w tej ilustracji i to jest super, w sensie serio, możliwości są nieograniczone. To może teraz ja wam podam jakieś przykłady, jakbym ja się uczył czegoś od zera. To weźmy sobie na przykład te nasze nieszczęsne stopy, o których już rozmawialiśmy i najpierw zadaję sobie pytanie, czy ten mój obiekt ma jakieś zasady. No jeśli chodzi o stopy, to owszem, mają one zasady i są to kości, z którymi chcę się zapoznać i żeby to sobie utrwalić, będę je sobie szkicować. Później będę próbował szkicować stopy z różnych widoków, żeby pracować nad konstrukcją i będę z czasem zwiększał trudność tych widoków. Wiecie, nie zaczynajcie sobie od razu od jakiejś porąbanej perspektywy, bo się zrazicie. Na spokojnie, naprawdę to są schodkami. Jednak jak już będę się czuć komfortowo z tym, co rysuję, czyli z takimi podstawowymi widokami, no to będę chciał zrobić sobie studium, które pozwoli mi lepiej zrozumieć to, co rysuję i to, jak cieniować taką stopę. No więc moje ćwiczenie stóp to będą szkice w liczbie dużo, potem studium, potem więcej szkiców, w którym staram się poprawić błędy ze studium, studium, kolejne szkice, no i tak dalej, dopóki nie stwierdzę, że okej, ogarniam, a potem i tak będę sobie robić te szkice i studia, ale w mniejszej ilości. Dobra. Czy muszę ćwiczyć one element at the time? Absolutnie nie, bo od tego można zasnąć z nudów, dlatego możecie sobie ułożyć zestaw na cały tydzień. Na przykład poniedziałek stopy, wtorek ręce, środa tkaniny / ubrania, czwartek twarz i w piątek robicie sobie studium jakiejś postaci, która łączy te wszystkie elementy. Tak naprawdę o przykładowych zestawach treningowych mogę wam nagrać osobny filmik, ale no to bym prosił o komentarze typu Panie Demon, proszę taki zestaw jak ćwiczyć ręce dla początkujących, albo o Panie Demon, pozy dynamiczne dla zaawansowanych. No. A i dlaczego ja powiedziałem no i się zawiesiłem? Dlatego, że bardzo bym prosił o precyzowanie pytań, bo ja się nie domyślam. Jakby ja wam nie czytam w myślach, ja nie chcę tego robić i trzeba precyzować, naprawdę, bo mam z tym problem. Pan Anioł się denerwuje z tego powodu, ale to już nie jest mój problem. Kolejne super pytanie, jak często ćwiczyć? Podam wam tutaj inny przykład, bo u nas w domu co jakiś czas ktoś męczy Duolingo. I tak jak drugi lemur mi się żalił, że to nie działa, bo on robi to 5 minut dziennie i to bez sensu, tak pan Anioł ostatnio się zawziął i męczy ten durny francuski co najmniej godzinę dziennie, to powiem wam, że ja jestem przerażony, jak mu to szybko i sprawnie idzie, bo naprawdę ten progres jest ogromny. On czyta już etykietki na kremach, mnie to przeraża. A ja chciałem wam mówić oczywistego, że im więcej ćwiczycie, tym szybciej zrobicie progres, no ale to jest prawda. No bo jasne, możecie ćwiczyć sobie 5 minut dziennie, no ale po prostu ten progres zajmie wam dłużej niż takiej osobie, która potrafi poświęcić na to parę godzin dziennie. Aczkolwiek, to jest teraz ważne, no rozumiem, że nie każdy ma czas i bardziej tu się liczy systematyczność. Jeśli realistycznie jesteście w stanie poświęcić codziennie te 15 minut na naukę rysunku i konsekwentnie będziecie się tego trzymać, no to jest genialne. No bo są takie przypadki, że dzisiaj zrobię 4 godziny, będę ćwiczyć 4 godziny dzisiaj, ale jutro będę ćwiczyć 2 godziny, następnego dnia nic nie będę ćwiczyć, bo się już zmęczyłem, a potem będę ćwiczyć 4 minuty i w sumie się wypala, ja już nie chcę ćwiczyć. No i bycie systematycznym tak naprawdę jest ważniejsze i liczy się bardziej niż bycie takim one day hero, więc zadajcie sobie pytanie, ile czasu realistycznie mogę poświęcić na ćwiczenia. I to nie musi być codziennie, tylko na przykład co drugi dzień albo 3 godziny raz w tygodniu. Bo jeśli co tydzień konsekwentnie będziecie poświęcać temu czas, no to wyrobicie sobie nawyk, który wam będzie łatwiej utrzymać i wiecie, też będziecie robić ten progres. Zabrakło mi słowa. No ale patrzcie na moją rękę. Ona się cały czas kręci i ten progres też się będzie cały czas kręcić. Dobra, wybrnąłem z tej ciężkiej sytuacji. Okej, co jeszcze? Aha, to jest bardzo ważne, ale nie uczcie się konstrukcji z fanartów. I w ogóle nie uczcie się z fanartów. Jeśli przerobicie anatomię i wiecie dokładnie, co tam się dzieje, to spoko, ale pewnie też wiecie już, o czym chcę wam teraz powiedzieć. Jak ja rysuję fanart albo coś do pracy, to ja nie skupiam się na tym, żeby moja ręka była perfekcyjna 1:1, tylko czasem wyjdzie mi coś, co przypomina rękę, ale jest good enough, żeby to opublikować, bo nikt nie ogarnie, że tu są jakieś błędy, tylko to przypomina rękę i ma przypominać rękę. No a ja nie mam czasu tego poprawić, czy na przykład, mam komiks do zrobienia, gdzie ta ręka będzie oglądana przez sekundę. Jakby dosłownie, patrzcie, macie sobie komiks, macie sobie ilustrację tutaj, jak ja oglądam komiks, to ilustracja, patrzę dalej. Więc to nie musi być perfekcyjne, to może być po prostu okej. I that's it, bo liczy się bardziej, wiecie, przekaz niż to, że to jest ładnie narysowane.
Świetny przykład to są klatki z anime, czy nawet kreskówki, bo ja sobie kiedyś chciałem zrobić studium takiej klatki z anime, ale jak doszedłem do ręki, no to się okazało, że ona w ogóle nie powinna tak wyglądać. Ja musiałem pytać kilka osób, co tu się dzieje, bo nie ogarniałem, o co chodzi, i tak naprawdę rysować tę rękę od nowa, bo się okazało, że w ogóle jest jakoś, że przypomina rękę, ale to jest totalnie nie ręka, tylko wiecie, jakieś takie linie, no bo przez pół sekundy to po prostu będzie na ekranie, albo nawet mniej, no to wiecie, są ważniejsze rzeczy, którymi trzeba się skupić. O, i na przykład świetny, totalnie, absolutnie mam dla was tutaj teraz przykład i ja się uśmiecham, ale jak macie Yuri on Ice i macie te memy, ja wam pokażę tego mema, że jak są animowane te sceny, jak oni jeżdżą na łyżwach, a jak są animowane bardzo ważne sceny między dwoma głównymi bohaterami. No to o coś takiego mi tutaj chodzi. Muszę się przestać uśmiechać. Ale dobra, no bo są po prostu sytuacje, gdzie macie deadline, albo nie macie tego komfortu, czy nawet humoru, żeby rysować profesjonalną, piękną rękę, albo nawet macie po prostu styl, w którym, wiecie, te palce są dłuższe niż normalnie i wszystko jest trochę zniekształcone, no ale to działa, bo takie rzeczy działają. I inny przykład, jak sobie w końcu porządnie przestudiowałem ręce i zacząłem przeglądać Pinteresta, to na każdy rysunek dłoni, za którym kiedyś bym piał z zachwytu, reagowałem, ej, ale to jest anatomicznie niepoprawne. Z jednej strony, co z tego, jeśli ludziom się to podoba, bo dla większości społeczeństwa ten rysunek działa. Jakby ja sam czasem rysuję ręce, które są niepoprawne anatomicznie i to też działa, plus no, każdy się ciągle uczy. I to nie jest tak, że ja oczekuję od każdej jednej osoby, że ma perfekcyjnie rysować ręce. Tylko problem, o którym ja chcę wam tutaj powiedzieć, to to, że często ktoś, kto dopiero zaczyna, bierze taki fanart, który jego zdaniem jest perfekcyjny, i nie weźmie poprawki na to, że coś może być tam niedokładne, bo przecież wygląda pięknie, no i zacznie się uczyć z niego konstrukcji. Jakby ja sam tak robiłem, bo ile osób, które zaczynało od rysowania mangi, ma folder czy teczkę z rysunkami pełnymi anime dziewczynek, które chce spalić, bo wszystko wygląda, no, nieciekawie. Wiecie, o czym mówię. Patrzcie, z fanartów możecie się uczyć, no bo to tu jest słowem klucz, wiecie, uczyć, jak już ogarniecie podstawy. Bo wtedy na przykład możecie sobie wziąć na warsztat taką mangę i każdy kadr narysować we własnym stylu albo poprawić konstrukcję, bo wiecie, co tam się dzieje. No ale nie wcześniej, jakby serio, podstawy są ważne, jak je pominiecie, to po was kiedyś przyjdą. Nie użyję tu żadnego porównania, no ale po mnie na przykład przyszły i dalej mnie męczą. Ale to dobrze, bo przez to lepiej rysuję, no i tak naprawdę o to tutaj chodzi. Jeszcze wam rzucę kilka słów na temat studium, bo ono też wam może pomóc z konstrukcją. Generalnie, jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w miejscu, w sytuacji, gdzie nie macie pojęcia, co robić, to zróbcie sobie studium. Nie wiem, jak narysować koszulkę, studium. A nie wiem, jak cieniować, tak jak w anime, studium, ale wiecie, kilku scen najlepiej, to wtedy lepiej to zrozumiecie. O, nie rozumiem światła, studium ze zdjęcia. No i powinniście już wiedzieć, dlaczego z realistycznego zdjęcia, a no właśnie. No, to jest test, czy mnie w ogóle słuchacie. Ja się czasem słucham. Jak macie takie studium skończone, bo to też jest ważna sprawa, jak robię studium, to poświęcam 101% uwagi detalom. Zadaję sobie pytania typu, o czemu to się tak zgina, albo o czemu tu światło tak pada, albo o czemu ten cień tutaj w ogóle jest. No bo te pytania też mówią wam o tym, z czym macie problem, lub nad czym trzeba pracować. Na przykład na późniejszych etapach faktycznie można się wyłączyć i po prostu coś rysować, ale no jak czegoś chcę się uczyć, to zadaję sobie te pytania i to mi naprawdę serio pomoże. I ciągle zapominam o ostatniej rzeczy. Jakby mam wrażenie, że to było ważne. Może mi się kiedyś przypomni. O dobra, wiem, dobra, okej. Stare rysunki są super. Ja wiem, że prawie każdy, jak patrzy na swój stary rysunek, to chce go spalić, ale to super, wspaniale. Idealnie, bo to znaczy, że zrobiliście wielki progres. Jakby serio, na zdrowy chłopski rozum biorę sobie dwa moje rysunki, stary i nowy, i im brzydszy jest ten stary, tym bardziej powinienem być z siebie dumny, bo to znaczy, że teraz rysuję o wiele lepiej. Jakby nam stare obrazki wydają się brzydkie tylko dlatego, że widzimy różnice. I to powinno nas motywować, dlatego że jeśli robimy progres, no to przecudownie, oby tak dalej. I kolejna rzecz mi się przypomniała. Jak zawsze wam mówię, żeby rysować rzecz 3 razy. Patrzcie, mam na przykład 5 rzeczy, których nie umiem rysować. Jak narysuję każdą z nich na kartce raz, no to nic mi nie da. Dlaczego? Bo nie mam ich do czego porównać. Natomiast jeśli narysuję rzecz numer 1 3 razy, to ja każdy z tych szkiców jestem w stanie do siebie porównać i stwierdzić, jak duży robię progres. Albo też nad czym muszę popracować, albo co muszę poprawić. Dlatego nie życzę sobie, i to są mocne słowa, ale ich potrzebujemy, takiego zachowania, gdzie ktoś rysuje jakąś rzecz raz i płacze, że jest beznadziejny. Narysujcie to samo jeszcze 2 razy i ja wam gwarantuję, że będziecie z siebie dumni. No a jeśli nie, to będzie czas na pytanie, co robię nie tak i tyle. Jak to poprawicie, narysujecie to jeszcze raz, to będzie wspaniale. Słuchajcie, ja wam na ten moment bardzo dziękuję za obecność i standardowo, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam, komentarze, spróbujemy pomóc i następnym razem pogadamy sobie o Negative Space. Mam nadzieję, że za tydzień.
No i potem zobaczymy. Także zanim się z wami pożegnam, jestem zadowolony, że nietoperz mi się dalej trzyma na głowie. Wydaje mi się, że to rogi, ale pan Anioł nie musi o tym wiedzieć. Także miłego rysowania, buziaczki, widzimy się za tydzień.